Pany ofen! Git feuer! Erster Glieder, Musket zu Fuß! Witajcie w kolejnym odcinku Poprzez Wieki. Dziś porozmawiamy sobie na temat, który pewnie Was wszystkich interesuje, a jeżeli nie interesuje, to za chwilę zainteresuje. Porozmawiamy sobie o muszkieterach. Moim gościem jest Dawid Kuźba. Pospolite ruszenie szlachty ziemi krakowskiej oraz Rebel Regiment. To może się przywitamy, będzie fantastycznie. Dawidzie, wszyscy jak wiecie, i Wy widzowie, i my, jak myślimy sobie muszkieterowie, to myślimy od razu trzech i jeszcze D'Artagnan. Tak Powiedz jest. nam proszę wszystkim, kim byli ci sławni muszkieterowie, o których wspomina Aleksander Dumas. I to jest dosyć zabawne, bo technicznie to byli dragoni. To może, ja wiem, ale może wyjaśnisz widzom, kim był dragon. Jasne. A więc może wróćmy do tych muszkieterów, ja do tych dragonów dojdę. Generalnie było tak, że w roku 1622 król Ludwik XIII postanowił zupgrade'ować swoją gwardię. A więc on miał swoje nadworne oddziały, swoich strażników, między innymi miał lekką jazdę. I wtedy stwierdził, że ta lekka jazda jest super, mają bardzo twarzowe stroje, dodamy im muszkiety, to będą wyglądali jeszcze lepiej. Także wziął kompanię jazdy, dał im muszkiety i nagle stali się lekką jazdą dysponującą muszkietami. Czyli dragonami. Czyli dragonami. A dragoni to jest taka jednostka, szanowni państwo, która przemieszcza się na koniu, dzięki temu zyskuje taką przewagę strategiczną i taktyczną. Bardzo szybko może się w różnych miejscach na polu bitwy pojawić, natomiast walczy spieszona. Oni co do zasady nie dokonywali szarż, oni co do zasady nie walczyli wręcz na tych koniach. Bardzo szybko przemieszczali się z miejsca w miejsce, zostawiali konie pod opieką tam co 10 żołnierza w oddziale, po czym jak normalna piechota liniowa wychodzili i strzelali z muszkietów. Czyli muszkieterowie, o których wspomina Dumas, to są dragoni, czyli oni wsiadali na konia, przemieszczali się z punktu A do punktu B, zsiadali z tego konia i dopiero, no cóż, walczyli, strzelali. Tak, wykonywali to zadanie, które mieli powiedziane, a trzeba uczciwie przyznać, że ze względu na to, że to była formacja lekkiej jazdy, która dostała muszkiety i stała się dragonią, dlatego ich kompetencje w walce wręcz też z konia były o wiele wyższe niż typowej dragonie. Aha, czyli ci muszkieterowie od Dumas są troszeczkę wyssani z palca, jakby na to nie patrzeć. Trochę tak, aczkolwiek muszkiety zaczynały królować na polach bitew w XVI i w XVII wieku. Ta rola kawalerii, zwłaszcza na zachodzie Europy, ona systematycznie spadała. To były bardzo zurbanizowane tereny, dużo miast, decydowały o sukcesie na polu bitwy to, ile można wziąć rekruta i jak go wyposażyć, prawda? Tak, wtedy właśnie łatwo było wyposażyć muszkieterów, pikinierów, w przeciwieństwie do wschodu, prawda? Dobrze. Polska, Ukraina, Rosja, ogromne tereny. Właśnie, bo muszkieterzy to jednak takie zachodnie jednostki. Tak. Mnie i Państwu pewnie kojarzy się z Francuzami, natomiast czy muszkieterzy w ogóle istnieli w Polsce, mieli swoje prawo bytu, czy też to pierwszych muszkieterów, których widzieliśmy, to byli ci muszkieterzy, którzy przybyli tutaj, no cóż, z potopem szwedzkim. Nie. Oczywiście w Polsce istniały formacje muszkieterskie. Szerzej mówiąc, dysponują piesze formacje używające broni palnej, natomiast one się dzieliły na dwa rodzaje. Był autorament narodowy i był autorament cudzoziemski. Narodowy, czyli Stroje polskie, polska komenda od pewnego momentu i autorament cudzoziemski, zazwyczaj z oficerami z zagranicy, z zachodu Europy, posługujący się komendą niemiecką i wyposażony na wzór zachodni. aha, czyli Polacy ubrani po zachodniemu, w Polsce mówiący po niemiecku. Tak. To może się to wydawać dziwne, ale... Wydaje się bardzo dziwne. Ale język niemiecki był takim językiem, który stał się językiem standardowym dla komendy. I jeżeli się nad tym zastanowić, to ma bardzo głęboki sens. Duża część jednostek formacji wojskowych w XVI i XVII wieku to są formacje zaciężne. One się po prostu przemieszczały po Europie za wojnami. Przerwę Ci, Dawid. Zaciężne, czyli... Najemne, czyli po prostu najemnicy. Aha. Najemnicy.
dobrze wyszkolony żołnierz, to wbrew pozorom to nie jest taka łatwa sprawa do pozyskania dla władcy czy dla kraju. Dlatego ta seria cała wojen, która się przytoczyła przez Europę w XVI i XVII wieku, wytworzyła wręcz taką grupę społeczną jak żołnierze najemni. W momencie, kiedy no niestety kończyła się gdzieś wojna, oni się przemieszczali do innego kraju. Efektem tego było to, że mieliśmy ogromne rzesze oficerów i żołnierzy z bardzo różnych krajów, bo te wojny spustoszyły ogromną część Europy. Oni musieli w jakiś sposób się komunikować, prawda? Nie można było, jak teraz zaciągamy nagle, nie wiem, na kampanię do Czech, to teraz się uczymy czeskiej komendy. A jak jesteśmy w Polsce, to się uczymy polskiej komendy. Byłoby to bardzo skomplikowane, szczerze trzeba przyznać. Dlatego ustandaryzowano to na komendzie niemieckiej. Niemieckiej. Tak jest. Pragniemy podziękować sponsorowi naszego dzisiejszego odcinka, a jest nim Uczelnia Łukaszewski. Prywatna uczelnia oferująca studia magisterskie, podyplomowe, licencjackie, studia krótkiego cyklu oraz MBA. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę www.ulu.edu.pl. Uczelnia Łukaszewski. Twoje ulubione studia. No cóż, wiedzą Państwo, jak jest z językiem niemieckim i naszą sympatią do Niemców. Pozdrawiamy, jak jacyś Niemcy nas teraz oglądają. Dawid, rozmawiamy sobie o muszkieterach. Powiedz mi proszę w takim układzie, jak wyglądała taktyka muszkieterska? Taktyka muszkieterska. Generalnie taktyka muszkieterska jest limitowana przez ograniczenia tej broni. To jest potężna broń. Odpowiednio użyta, to jest potężne narzędzie, które niesamowity efekt na polu bitwy wywiera, ale ma swoje ograniczenia. Szybkość ładowania, podatność na warunki pogodowe, deszcz, wiatr. Trzeba też pamiętać o tym, że te prochy w tamtych czasach one były bardzo różnej jakości. No i to narzucało pewne ograniczenia. Pierwszym ograniczeniem było to, że załadowanie muszkietu wyszkolonemu naprawdę super muszkieterowi zajmuje do 30 sekund. To dużo czy mało? Bo ja nie wiem i pewnie widzowie też nie wiedzą, czy to jest dużo czy mało. I dużo i mało, no bo tak jak sobie stoimy, tutaj wzięlibyśmy muszkiet, zaczęlibyśmy go ładować, 30 sekund to mało, ale jak 100 metrów od nas zaczyna się rozpędzać na nas kawaleria do szarży, to 30 sekund wydaje się całą wiecznością. To cała wieczność, trzeba rzeczywiście przyznać. Powiedz mi proszę, w takim układzie powiedziałeś, że broń jest podatna na warunki pogodowe. Tak. Czyli na wilgotność, na deszcz. Ale pada, nie strzelamy? To nie jest tak do końca. To nie jest tak do końca. W rzęsistej ulewie i przy oberwaniu chmury ciężko byłoby strzelać, bo natychmiast cały proch zasypany na panewkę stałby się mokry, sznury lądowe zamoczyłyby się i one by nie zgasły, ale nie miałyby takiej temperatury, żeby dobrze odpalić proch. Ponadto proch to jest granulat, to jest proszek, to są granulki. On natychmiast łapie wilgotność z powietrza. Dlatego jak mamy tylko taki dzień, że na przykład popada troszeczkę i jest trochę wilgotniej, więcej czasu zajmie odpalenie się tego prochu. No dobrze, ale Dawid, w takim układzie co było z formacją muszkieterów, kiedy, wiedzą Państwo jak jest. Zaczyna się bitwa. Świeci piękne słońce. 15 minut później, wiemy, że bitwa nie trwa pół godziny, tylko kilka godzin, czasami kilka dni. I mamy pół godziny później i nagle leje deszcz. To jak bronili się wtedy muszkieterowie, skoro ta broń w takim układzie nie wypalała wtedy? Pierwsza sprawa jest taka, że muszkieterzy nie byli formacją samodzielną, można to tak powiedzieć. Czyli Wszystkie formacje wojskowe w XVI i XVII wieku, zresztą tak jak i teraz, one stanowią część wielkiej całości. Dlatego te formacje muszkieterskie, one były mieszane z formacjami pikinierskimi, tworzyły takie bataliony, powiedzmy 250 muszkieterów, 250 pikinierów i to był taki batalion piechoty. I w tym momencie to była dosyć uniwersalna jednostka, prawda? Bo z jednej strony dysponowali pikami, które osłaniały ich przeciwko szarży kawalerii. Z XVI wieku piki są podstawą pól bitew. Dokładnie tak. Dodatkowo są muszkieterzy, którzy dają możliwość rażenia na większą odległość. No a jeżeli warunki nie pozwalają w tym momencie na prowadzenie ognia z muszkietów, pałeczkę przejmują pikinierzy. Okej, rozumiem. Czyli jak padał deszcz, troszeczkę muszkieterzy byli bezużyteczni. Znowu i tak i nie, to są skomplikowane tematy, bo jeżeli mamy taką sytuację, że deszcz zaczyna padać w trakcie bitwy,
to te lufy się grzeją błyskawicznie w trakcie strzelania. Po każdym strzale lufa się robi coraz gorętsza. Każdy muszkieter z rekonstruktorów oczywiście teraz. Każdy rekonstruktor wie, że po 5-6 strzałach lufa jest tak gorąca, że ciężko ją utrzymać. Także po 5-6 strzałach ten proch sam wysycha. Aha, dobrze. Czyli strzelasz, on niezależnie od pogody wtedy się grzeje i można z niego Prowadzenie strzelać. strzelania umożliwia Ci kontynuowanie strzelania. Dopóki nie przestaniesz, wszystko Proszę jest w Państwa, porządku. Bardzo proste. Ja nic nie rozumiem, ale mega proste, absolutnie. No ale wracamy sobie do taktyki, pogadaliśmy sobie chwilę o prochu. Czy były jakieś techniki, taktyki, jakoś muszkieterowie inaczej walczyli na polu bitwy? Tak. Głównym sposobem prowadzenia walki i strzelania przez muszkieterów był tak zwany kontrmarsz. Czyli mieliśmy ustawionych kilka szeregów muszkieterów. Te szeregi strzelały po kolei. Pierwszy szereg strzelał, pierwszy szereg obracał się w lewą stronę i przechodził przed frontem oddziału, zachodził na tył. Kolejny szereg strzelał, zachodził na tył, kolejny szereg strzelał, zachodził na tył. Czyli ta formacja tak troszeczkę się zwijała cały czas do tyłu. Jeden szereg strzela, zachodzi za tył, Tak drugi jest. szereg strzela. Tak. Czyli robili z siebie taki karabin wielostrzałowy. Tak, bo całą ideą tego było to, żeby utrzymać możliwość ciągłego prowadzenia ognia. Już sobie powiedzieliśmy, że ten muszkiet w sprzyjających warunkach wyszkolony muszkieter jest w stanie załadować w 30 sekund, ale to nie jest tak, że co 30 sekund można oddać salwę. Trzeba na to patrzeć tak bardziej rozsądnie, że to jest około 40 sekund, tak uśredniając. W sytuacji, w którym strzelamy szeregami, szereg strzela, wycofuje się, strzela kolejny szereg, pozwala to kolejnym szeregom przygotować się do strzału. Czyli w momencie, jak szereg, który dopiero wystrzelił, schodzi na koniec formacji, kolejny szereg już jest gotowy do strzału. I w sytuacji, kiedy na przykład mamy 6 szeregów, to pozwala na prowadzenie praktycznie ognia ciągłego. Aha, rzeczywiście. No to troszeczkę przypomina moje karabin. Tak. Czemu to się nazywał kontrmarsz? No kontrmarsz dlatego, że muszkieterowie strzelali do kogoś. Zazwyczaj ktoś na nich następował, także oni kontrowali marsz przeciwnika, Ach, w ten oddawali sposób. salwę za salwą i się Bo cofali. oni stali, nie szli, strzelali, tylko stali w jednym miejscu. Taktyka walki muszkieterów to nie była taktyka ofensywna. To ciężko sobie wyobrazić sytuację taką, w której muszkieterzy postępują po prostu do przodu cały czas. Teoretycznie to jest możliwe, praktycznie to się nie zdarzało. Muszkieterowie strzelali kontrmarszem. To rzeczywiście, ten kontrmarsz jest bardzo ciekawy. A powiedz mi proszę w takim układzie, no bo jednak te jednostki przemieszczające się musiały być zdyscyplinowane. Jak była ważna dyscyplina u muszkieterów? Dyscyplina była kluczowa z kilku względów. Pierwsza sprawa to jest to, że te czynności związane z przygotowaniem muszkietu do strzału i oddaniem strzału, one muszą być wykonane w ściśle określonej kolejności, żeby strzał padł i żeby nie zranić się samemu, ani nie zrobić sobie nie mógł sobie krzywdy w każdy robić wedle siebie, tylko Nie, wszystko absolutnie. było pod komendę. Wszystkie kroki były wykonywane w konkretnej kolejności. Podsypanie panewki, zasypanie lufy, załadowanie kuli, osadzenie lądu. Jesteśmy gotowi do strzału, otwieramy panewkę, strzelamy, zamykamy panewkę, ściągamy ląd. To wszystko musiało się dziać dokładnie w tej samej chwili. Pamiętajmy o tym, że to były duże formacje. Jeżeli mówimy o takim batalionie, gdzie mamy 250 muszkieterów, oni muszą dokładnie robić to samo i w tym samym czasie i dokładnie w ten sam sposób, żeby byli zarządzalni w jakikolwiek sposób na polu bitwy. Dodatkowo w trakcie bitwy panuje chaos. To jest szaleństwo, to jest krzyk, to jest śmierć, to jest wojna. Jeżeli nie ma tych nawyków, jeżeli nie ma tej powtarzalności, że ludzie nie muszą myśleć o tym, co mają wykonać, tylko to jest w pamięci myślowej, mięśniowej, to by się po prostu nie udało. Dlatego dyscyplina była absolutnie kluczowa. Aha, czyli jednak muszkieter to, proszę Państwa, zdyscyplinowany żołnierz, który słucha rozkazów. Rozumiem, że był jeden oficer, wielu oficerów. Jak to wyglądało? No bo mamy 250 osób, to jest jednak całkiem sporo. I ciężko to myślę, że byłoby jednej osobie ogarnąć. Tak, znaczy tutaj stosowano różne techniki w różnych miejscach Europy. No co do zasady był jeden dowodzący. No tak, jak jest za dużo dowodzących. Takim batalionem, tak, oczywiście. Natomiast w zależności od możliwości i rodzaju jednostki byli też podoficerowie. Ci podoficerowie byli absolutnie niezbędni, ponieważ ten oficer dowodzący batalionem, on ogarniał całokształt. Wiedział, co się dzieje, miał informacje od dowódcy brygady, bo 6 takich batalionów tworzyło brygadę.
To całkiem skomplikowany twór, Tak, tak tak. On się skupiał na całokształcie swojego batalionu, natomiast miał sierżantów, tudzież innych podoficerów, którzy pilnowali tego, czy ci żołnierze strzelają we właściwej kolejności, czy właściwie szeregi postępują, czy ta machina działa sprawnie. Aha, czyli on krzyczał do tych swoich podoficerów, oni Tak jest. krzyczeli gdzieś tam dalej, ci dalej krzyczeli dalej na muszkieterów. Tak jest, i to jest fajnie, że o tym wspomniałeś, bo czasami się ludzie nas pytają, kiedy robimy rekonstrukcję, czemu wy powtarzacie te same komendy No właśnie, bo po wszyscy 3 razy. Tak. w prawo i wszyscy tak mówią w prawo i znaczy oczywiście po niemiecku, ja nie pamiętam jak to brzmi, ale słyszałem. No bo to jest tak, znowu wróćmy do naszego tego obrazka, który sobie przed chwilą namalowaliśmy, tej bitwy, tak? Bitwa, chaos, krzyk. Mamy 250 ludzi ustawionych w iluś tam szeregach i rzędach. Dowódca, niezależnie od tego jak miałby donośny głos, co najwyżej będzie słyszany w okolicy 50 metrów, ale na pewno usłyszy go jakiś podoficer. Podoficer powtórzy tą komendę. Tylko ta formacja jest długa, ona może mieć na przykład 250 metrów, prawda, jak każdy muszkieter stoi co metr, No dajmy na to. rzeczywiście. Także w tym momencie podoficer, powtarzając tą komendę, powodował to, że żołnierze słyszeli tę komendę i powtarzali ją po raz trzeci. Czyli tak naprawdę zanim coś się zadziało, to zazwyczaj były 3 komendy. Komenda oficera, komenda podoficera i powtórzenie komendy przez żołnierzy i wtedy oni wiedzieli, co mają zrobić, bo usłyszeli od kolegów i wykonywali tą komendę. To całkiem długi czas. Długi. Dlatego tak ważna właśnie była ta dyscyplina, bo oficer czy też podoficerowie wydający rozkazy wiedzieli, ile to może potrwać, mogli brać na to poprawki, ale oni musieli wiedzieć, że wszyscy będą robili dokładnie to samo, żeby oni mogli tym racjonalnie zarządzać. Dobrze. Państwo nie wiedzą, ale ja wiem, że Dawid jest oficerem i pewnie wielu z Was w komentarzach będzie pytać, co to za czerwona szarfa i czemu tu jest. Ta czerwona szarfa to jest właśnie oznaka szarży oficerskiej. Na polu bitwy, kiedy te stroje w XVI i XVII wieku one były dosyć różne. To proszę Państwa, jeszcze nie są te czasy, kiedy mamy żołnierzy w identycznych mundurach, dokładnie z takim no samym bo nie ma wyposażeniem. unifikacji ubioru. Tak, nie ma unifikacji. Dlatego ta szarfa pozwalała się całej jednostce orientować na swojego oficera. Czyli snajperzy strzelaliby do Ciebie. No niestety wystawiała też oficera na cel.